Wyrboska to niewielka, malownicza miejscowość w północnej części wyspy Hvar w Chorwacji, która zauroczyła nas od pierwszego wejrzenia. Często nazywana Małą Wenecją ze względu na kanał wchodzący w głąb miasteczka, kamienne domy z czerwonymi dachami i mostków, które nadają ten wyjątkowy klimat. Zapraszamy Was na spacer do Wyrboski. Wyrboska to mała miejscowość na północnej stronie wyspy Hvar. Powstała jako osada rybacka. Dzisiaj jest miejscowością turystyczną. Leży pomiędzy dwoma miastami, Jelsą i Starigradem, i zachęca swoim spokojem i wyjątkowym klimatem do tego, aby ją odwiedzać. Wyrboska powstała w XV wieku jako niewielka osada rybacka. Przez wieki życie toczyło się tu w rytmie morza, poranków na wodzie, powrotów z połowów i prostych, codziennych zajęć mieszkańców. Do dziś przy nabrzeżu widać ślady tej historii, stare łodzie, sieci i spokojną atmosferę miasteczka. A w Muzeum Rybołówstwa zachowały się opowieści ludzi, dla których morze było codziennością, a nie tylko widokiem. Stoimy właśnie przed Muzeum Rybołówstwa we Wyrboskiej. Jest to stosunkowo nowy budynek, niedawno wybudowany. Stanął na miejscu starego boiska do buli i to miejsce tu tętniło życiem. Ludzie tu grali w bóle, można było przejść, pooglądać, zobaczyć właśnie jak grają, jak się przy tym kłócą. No taki lokalny, fajny klimat był. No a teraz postawili tutaj te muzeum, które zostało przeniesione z drugiej strony Wyrbowskiej. No i to postawili takie według mnie straszydło. Pasuje jak pięść do oka, także to jest zdecydowanie na duży minus. Atrakcje Wyrboskiej to przede wszystkim port i promenada. Jest tu sporo miejsca do spacerów, bardzo klimatycznymi uliczkami. Jest parę takich historycznych atrakcji jak twierdza, kilka kościołów. No i niewątpliwą atrakcją są przepiękne plaże, głównie kamieniste i żwirkowe. No i dodałbym jeszcze od siebie, że jednak tą atrakcją taką dość mocną to jest jedzenie, czyli lokalne tutaj restauracje, bo są naprawdę bardzo dobre. W sercu Wyrboski wznosi się niezwykła twierdza, kościół Świętej Marii. Jego grube mury i wieże przypominają o czasach, gdy mieszkańcy musieli chronić się przed piratami. To miejsce jest świadkiem dawnych opowieści i odwagi ludzi, którzy przez wieki strzegli swojej osady. Spacerując wąskimi uliczkami, trafiamy na najstarszą kapliczkę Świętego Piotra. Wybudowano ją w XIV wieku. Mieszkańcy przychodzili tu pomodlić się i podziękować za bezpieczeństwo podczas codziennych połowów.
Tu naprawdę czuć tę historię i życie, które toczyło się nad morzem przez pokolenia. Lody lawendowe to must have. Na Chwarze są naturalne i naprawdę z prawdziwego koncentratu lawendy. 2 ice creams, 1 scoops lawanda. Po polsku. Lawendowe lody 2 razy. 2 razy po jedynce. 2 razy po jednej gałce. Pan doskonale mówi po polsku. To są lody, które trzeba naprawdę spróbować, będąc tutaj na wyspie. Proszę. Chwala. Pan po polsku, my po chorwacku. Proszę. Pycha. Lawenda. Nic dodać, nic ująć. No i tak, mamy te przepyszne lody lawendowe. Smak niezmienny odkąd pamiętam, czyli gdzieś tak od 2011 roku i ciągle sprzedaje jeden i ten sam pan tutaj we Wyrboskiej. Kto skosztował tej lody na Chwarze lawendowe, to bardzo za nimi tęskni, będąc w Polsce, bo takich tam się nie dostanie u nas. A nawet jeśli się gdzieś uda, to podejrzewam, że nie ten smak. I bardzo z wielką przyjemnością zakupiliśmy, zjedliśmy, jeszcze nie do końca oczywiście. I to na pewno nie pierwszy, nie ostatni raz w tym sezonie. No są fantastyczne. A cena 2 euro za gałę, bo ciężko powiedzieć, że to jest gałka, bo oni tutaj nakładają solidne porcje, więc 2 euro, jedna gałka, jak u nas 2. Będąc we Wyrboskiej, bardzo często wybieramy się do bardzo przyjemnej restauracji Szkoicz. Serwują tutaj świetną pizzę. Nigdy jeszcze się nie zawiedliśmy. Wybraliśmy sobie bardzo klimatyczne miejsce. Za nami kiście, tak bym mogła nazwać, kaparów. One wyrastają ze ścian. We Wrbosce warto zajrzeć do Konobylem, jeśli macie ochotę spróbować typowo dalmatyńskich smaków. Jest w samym centrum, wśród winorośli, z pięknym widokiem na zatokę. Świetne miejsce, żeby poczuć klimat miasteczka przy dobrej kuchni. Spędzając czas we Wrbosce, warto wybrać się na plażę. Bardzo polubiliśmy Maslenicę. To ukryta zatoka z pięknymi widokami. Druga, Solinę, jest spokojną plażą z długim wejściem do morza. Dlatego świetnie sprawdza się dla rodzin z dziećmi. Obie plaże otacza las pieniowy, który dodaje im uroku i zapewnia przyjemny cień. Wyrboska jest nazywana również Małą Wenecją, a to za sprawą urokliwych kanałów, mostków i wąskich uliczek, dzięki którym to miejsce ma niepowtarzalny klimat. Określenie Mała Wenecja wzięło się od układu samej Wyrboski.
Miejscowość jest położona wzdłuż wąskich kanałów, które przecinają osadę i łączą zatokę z wnętrzem miasteczka. W dawnych czasach kanały pełniły funkcję transportową i ochronną, a domy stawiano bezpośrednio przy wodzie, z charakterystycznymi schodkami i pomostami prowadzącymi do brzegu. Dzięki temu układowi Wrbowska przypomina trochę Wenecję. Stąd przydomek Mała Wenecja. Chociaż skala jest oczywiście znacznie mniejsza, a atmosfera bardziej kameralna i spokojna. Do miejscowości Wrbowska przybyłem pierwszy raz w 2011 roku i od tego czasu tak naprawdę niewiele się zmieniło. Ciągle jest spokojna, cicha, czas tu tak niespiesznie płynie, miejscowi też nigdzie nie gonią, wszystko jest takie w takim trybie slow. No, fantastyczne miejsce i można powiedzieć, że to jest takie moje miejsce na ziemi. Tutaj znalazłem to coś takie, co sprawia, że wewnętrzny spokój można zachować i taki fajny flow. Przechadzając się uliczkami Wrbowski, co chwilę można natknąć się na zapachy i kolory śródziemnomorskiej roślinności. W przydomowych ogródkach i na drzewach rosną liście laurowe, rozmaryn, mandarynki, figi, granaty i oliwki. To naturalna część codzienności na wyspie. Obok nich spotyka się też lawendę, szałwie, kapary i dzikie zioła, które rosną tu niemal same, w słońcu i przy kamiennych murach. To miejsce na wypoczynek tak naprawdę dla każdego. Dla par, dla rodzin z dziećmi, dla aktywnych lub mniej, dla starszych. Każdy znajdzie tutaj naprawdę coś wyjątkowego i urokliwego. Dziękujemy, że wybraliście się z nami na ten spacer. Jeśli było tu dla Was choć trochę spokoju i inspiracji, zostańcie z nami na dłużej. Zostawcie łapkę, komentarz i subskrypcję. A my zabierzemy Was w kolejne miejsca, do których sami lubimy powracać.